Yo, what's up? Wiem, że trochę mnie nie było, kurde, ale słuchajcie, ile rzeczy się działo ostatnio w moim życiu, to jest chore, naprawdę chore. Słuchajcie. To wszystko oczywiście nagrywałem i za niedługo pokażę wam na kanale, ale najpierw musimy zakończyć jeden rozdział, czyli Kalifornię. Słuchajcie, czas w Kalifornii to był chyba jeden z najlepszych czasów w moim życiu. Spełniłem tam masę marzeń, poznałem super ludzi, no i było naprawdę zajebiście. Ale powoli ten semestr dobiegał końca. I to właśnie te ostatnie dni okazały się najbardziej szalone z całego wyjazdu, bo Ja właśnie miałem kilka takich celów, które musiałem zrobić po prostu przed wylotem z Kalifornii. I jednym z nich, słuchajcie, było... dowiedzieć się, czy relacja z dziewczyną, którą tam poznałem, ma jeszcze sens. No ale jak to się faktycznie zakończyło, to powiem wam za chwilę. Bo poza tym był jeszcze jeden, chyba dla mnie dużo ważniejszy cel. Czyli piłka nożna. You got the GoPro? Yeah, always. Bro, Max, we have to brush them. Yeah, we have to teach them. We have to teach them, man. Like they are our dogs, you know. They're on the leash, on our leash. What's up, dog? First time they hit it. Oh no! Yeah, okay. Now we start, bro. Now No, życie w Kalifornii to był pik życia, ale był tam jeden problem. Nie grałem w piłkę. Słuchajcie, lecąc do Kalifornii, jednym z moich głównych celów było tam właśnie granie w piłkę. Najbardziej chciałem tam grać dla drużyny uczelni, tak jak kiedyś, ale to się niestety nie udało. Więc myślałem, że będzie lipa z graniem, że będzie chuj. Ale wtedy chłopaki z drużyny zaproponowali mi granie w lidze zewnętrznej. Oni też tam grali, mówili, że zajebiście, są mecze co tydzień. Ja mówię, ale zajebiście, nie? Będę grał w piłę w Kalifornii i się jaram. Jeździłem z nimi na jakieś małe gierki też. No, kiedy ja już się jarałem i byłem gotowy, żeby zagrać mój pierwszy mecz w Kalifornii, to Zaczęło boleć mnie kolano. dosłownie kilka dni przed meczem zaczęło boleć mnie kolano i pomyślałem, że kurwa, akurat teraz? Wiecie, ja na początku to ogólnie ignorowałem i myślałem, że samo to przejdzie, bo no czasami tak jest, nie? Ale to nie przechodziło i ominął mnie przez to pierwszy mecz, potem drugi i potem trzeci i mówię, nie no. Poszedłem do fizjo i powiedział mi, że kontuzja jest dość poważna, jest spora szansa, że do końca mojego pobytu w Kalifornii ja już nie zagram, więc no wtedy trochę się załamałem. Tylko siedziałem, patrzyłem jak grają moi ziomale i mówię, nie no, walić to. Ryzykuję i próbuję wrócić do formy, mimo że kontuzja może mi się pogorszyć przez to, ale no właśnie od tamtego momentu miałem już tylko jeden cel. Zagrać przynajmniej jeden mecz ligowy w Kalifornii. Więc po krótkim zastanowieniu postanowiłem, że fuck it, lecimy z tym gównem. No i dobra, zacząłem odbudowę i najpierw była rehabilitacja i cała ta nudna robota, a później codziennie przez miesiąc treningi według planu studentów atletów, żeby wrócić do formy. So if you wanna look like this, you have to train like this. Przebiegłem biegę, no i zajebiście, w sumie nie czuję, żeby mnie bolało nawet to kolano, więc muszę zajebiście, bo działa kolano. Po takiej przerwie momentami serio było ciężko, ale na szczęście przez większość tego czasu był ze mną ten debil, mój brat Maxi, na którego zawsze mogę liczyć.
No jak wróciłem już trochę do formy, to sprawdziliśmy, czy ja jeszcze w ogóle potrafię kopać piłkę. Everything on camera, Maxi. Ale dawno nie grałem. Muszę to powiedzieć, bardzo dawno nie grałem. Welcome na channel, motherfucker friend. Zrobiliśmy sobie mały pojedynek, kto jest lepszy. No ja muszę przyznać, że Maxi, skurczybyk, był w gazie. Ale jak na to, że miałem taką długą przerwę od grania, to mi też co nieco tam siadło. Tego dnia ja zrozumiałem, jak bardzo brakowało piłki w moim życiu i finalnie i tak Maxi ze mną wygrał, ale ja miałem to tak naprawdę w dupie, bo byłem zadowolony z tego, że wróciłem do formy i w końcu jestem gotowy zagrać mecz. Słuchajcie, dzisiaj wziąłem kamerę, wziąłem wszystko i jedziemy właśnie grać mecz. Jest niedziela. Gdzie są te pedały? Howdy. What's up, broski? Is it a good field or no? Nah, this one's a bit more shit. More shit? But turf or what? Yeah, it's turf. Harder though. Harder turf. Oh no, Yeah, I fucking know. way. Our knees are gonna be fucked. No. So we're fucked. Is it our team, right? Is it? Oh yeah, Barcelona. Barcelona. Yeah. Morning. Morning. Are you guys ready? Of course, always ready. Always ready. Ready now. Proszę Państwa, witamy z powrotem. Bro, but it's different shit, right? Powiem wam, że przed tym meczem, mimo że ja wiedziałem, że to nie jest jakiś wysoki poziom tej ligi, ja serio miałem delikatny stresik, bo nie wiedziałem, czy to kolano mi faktycznie wytrzyma oraz czy ja po ponad roku bez grania jeszcze potrafię w ogóle grać w piłkę, k***a, nie? To jest naprawdę długi czas, więc lekka sraka była, ale to był mój taki test, czy ja to jeszcze mam, nie? Więc po naprawdę długim czasie w końcu wyszedłem na boisko. Na początku meczu powiem wam, że nie wyglądało to za dobrze. Czułem się trochę taki zagubiony, oddawałem piłkę, no czułem się niepewny i przez chwilę nawet pomyślałem, że kurwa, może ja już po prostu nie umiem grać w piłkę, nie? No ale coś tam powoli wracało mi do głowy, jak powinienem grać w tą grę. Trochę oswoiłem się z tą piłką, coś tam próbowałem pograć i pościgałem się trochę na skrzydełku, co no, to dało mi trochę pewności siebie. Mimo tego, ja wtedy dalej czułem się taki trochę drewniany, ale tak naprawdę dopiero w drugiej połowie złapałem trochę luzu i poczułem, że faktycznie wracam powoli do siebie. Zaliczyłem wtedy asystę i ogólnie w tym meczu chciałem również bardzo strzelić gola. I wiele razy próbowałem i mi się to nie udawało, ale finalnie udało mi się strzelić tego gola, ale no w mojej głowie wyglądał on trochę lepiej. Mniej więcej tak.
Dobra, bądźmy szczerzy. To nie był mój najlepszy mecz w życiu. Przeciwnik i ogólnie zawodnicy w tej lidze też nie byli na topowym poziomie, ale powiem wam, że ten mecz dał mi poczucie, że wróciłem do czegoś, co naprawdę kocham. To jest zajebista rzecz, że znowu byłem częścią gry, znowu byłem częścią drużyny, że mogłem się wyrazić, mogłem pokiwać, pościgać się, wiecie. No, powiem, że powrót do piłki to jest uczucie nie do podjęcia i... Skoro już mówimy o piłce nożnej, to słuchajcie, jeśli chcecie zgarnąć 100% oryginalne i nowe koszulki piłkarskie, to wbijajcie do Piłkarski Box. Mają naprawdę kozackie mystery boxy w różnych rodzajach. Na przykład tylko Top 5 League, box z koszulkami reprezentacji, które grają na mundialu obecnie. No i wiele innych takich mystery boxów. Fajna sprawa w tym wszystkim jest to, że nigdy nie wiecie, jaka koszulka wam się trafi, ale macie opcję zablokowania pewnych drużyn, na przykład których nie chcecie. Więc otwieranie tego naprawdę daje fajne emocje. Koszulki są oczywiście oryginalne, jakość jest top, wysyłkę mają szybką, a ceny serio są spoko jak za taki produkt. Także jeśli chcecie się jeszcze bardziej wkręcić w ten piłkarski świat i w te emocje, to wbijacie do piłkarskibox.pl. Link macie w opisie. A my wracamy do filmu, bo mówiłem, że piłka nożna to jest naprawdę super rzecz, tyle że niestety nie wszystkie rzeczy w Kalifornii układały się tak dobrze. Graduation. What the fuck? So you will wear this like this? Yeah. Oh yes, okay. Sorry. Max, let's do something stupid then, please. Yeah, like show your ass. I don't know. Of course you're gonna do something stupid. Wow, Maxi with father. Hey dad, how are you? The kid's growing so fast. Can't believe it. It's our son. I think it's our son. I like it. Słuchajcie, zbliżało się zakończenie roku. Maxi ogarniał jeszcze swój strój na oficjalny finał, a ja coraz częściej zastanawiałem się, co dalej z Sophie. Bo na początku było naprawdę super. Poznaliśmy się tutaj, spędzaliśmy razem praktycznie każdy dzień i przez chwilę serio myślałem, że może być z tego coś więcej. Ale z czasem zaczęło się to psuć. Coraz więcej się kłóciliśmy, coraz więcej rzeczy nam w sobie nie pasowało i... Przez ostatni czas między nami było po prostu dziwnie. Sophie wylatywała z Kalifornii dużo szybciej niż my, więc postanowiłem, że bierzemy krok w tył i po prostu zostajemy kumplami. Wiecie, chciałem, żeby te ostatnie dni w Kalifornii spędzić naprawdę dobrze, bez żadnych dram, bez kłótni, bo już mnie to wkurwia. A w ostatni dzień decydujemy, jak to kończymy. Czy jako kumple, czy może coś więcej. I don't remember, bro. This finger and the other finger take this out of the ball. And this finger and this finger move together. Okay, yeah, but we will see with the full, bro. Skurwysyn, jak on to robi? No, I will do it, bro. Don't cry. Just do it! Don't cry. I'm not scared. Max, stop. The fact is ready to do it. Yeah, I'm so ready. I'm down. I'm down. No, but if you, I give you and you do it to him. Okay, okay. You can, right? I punch you. I promise you I punch you. I wanna I punch punch you you. back. I wanna punch you back. Then. What do you mean, no? Why not? Because you put this... No. I'm gonna punch you. You see? I'm scared of Max. Słuchajcie, te ostatnie dni jako kumple były naprawdę zajebiste. My się w ogóle nie kłóciliśmy, mieliśmy taki stary vibe jak na początku. I to był taki moment, gdzie ja sobie wtedy pomyślałem, kurde, może to właśnie tego potrzebowaliśmy, nie? Trochę się cofnąć, mniej tej presji, tego wszystkiego. I wtedy miałem w głowie delikatne takie myśli, że może teraz powinniśmy spróbować jeszcze raz. Że może faktycznie teraz wracamy na dobre tory i może teraz to będzie działać, ale no niestety. Wszystko wydało się na ostatniej prostej, bo postanowiliśmy, że wszyscy razem tej nocy pójdziemy na imprezę do klubu. Hey baby girl, what you doing tonight? I wanna see what... Jego wygląda fajnie. Shut the fuck up! Come on, come on! No to się ale nie mam pojęcia. They're just talking with some random red crackhead, I don't know. How many girls you gonna talk today? 100,000! Just one. At least one. I'll find the love of my life. Everyone. How many girls are you talking to? 1,000!
find the love of my life. Everyone. Nie no, słuchajcie, my totalnie nie po to tam pojechaliśmy, to było tak dla jaj zrobione. Po prostu chcieliśmy iść tam wszyscy razem, wiecie, trochę się pobawić, spędzić dobrze czas, co było gwarantowane, bo był z nami Maxi Kai, więc nie było innej opcji niż zajebista impreza. Kai, it's your first time in the club, right? Yeah, it's my first time. To jest jego pierwszy raz. Yeah, just enjoy, yeah? Yeah, enjoy. Słuchajcie, mimo że to był pierwszy raz Kaja, to chyba najlepiej ze wszystkich tam się bawił i nawet poznał jakąś laskę, więc WK! Drop it to the floor, make me wanna sing. Grają po niemiecku. Kai meet people from Korea. Max meet people from France. No one is from Poland. No one. I'm just... I meet people from German. Yeah, where? The Germans are there. Self-paid, self-made, millionaire. W ogóle cała impreza była serio zajebista, aż do momentu, kiedy zobaczyłem to. Ona podbija tak do... Nie wiem... Podbiła do... Myślę, że około 15-20 typów. Wiecie, oficjalnie już nie byliśmy razem, więc nie miałem prawa mieć pretensji, ale po tym jak dwie dziewczyny zagadały do mnie na imprezie, miałem wrażenie, że Sophie specjalnie zaczęła właśnie zagadywać do innych typków. Nie wiem, jakoś mnie to tak zniesmaczyło i wtedy pomyślałem sobie, że dobra, jebać to, nie? Nie mam ochoty się bawić w takie gierki i po prostu pogadałem z nią spokojnie i uznaliśmy, że lepiej chyba będzie po prostu zostać kumplami. So we are the G's now. Więc na tym to się zakończyło i oficjalnie już jako kumple pojechaliśmy pożegnać się na lotnisko. Kids. Two, oh no, I think it's three. Never. No właśnie wtedy faktycznie zdaliśmy sobie sprawę, że to może być ostatni raz, kiedy się widzimy na oczy i po pożegnaniu złapało mnie takie dziwne uczucie, jakby smutek, rozczarowanie, że to się tak zakończyło. No ale nic, wróciliśmy do domu, ja w końcu wróciłem na swoje łóżko. W końcu mogę się przenieść i w końcu spać na łóżku. I zastanawiałem się, co dalej, nie? Zawsze robiliśmy wszystko razem i myślałem, że teraz, jak ona sobie poleciała do domu, to będą nudy. Te ostatnie nasze 3 tygodnie w Kalifornii będą lipne. Ale okazało się totalnie odwrotnie, słuchajcie. Po jej wyjeździe tak naprawdę nasze ostatnie 3 tygodnie w Kalifornii były top. Spędzaliśmy czas z większą ilością ludzi, robiliśmy dużo więcej rzeczy i no... Przed zakończeniem semestru w Kalifornii zrobiliśmy jeszcze kilka naprawdę zajebistych rzeczy, które oczywiście zobaczycie w kolejnym odcinku. Man's right power. It's in every living thing.